cholera jasna. Wejdź bokiem po prostu. Nie wiem, ale urbex to jest naprawdę niebezpieczna i ciężka sprawa. Nagrywam to, ale boję się, że za chwilę spadnę z tej góry. Ola, ty dasz radę? Ale jakoś mam nadzieję, że się na to wdrapiemy. Co? Oj. 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 Można obejść dookoła. No wiem, ale chciałem dodać tragizmu. Ale to komiczne jest, w ogóle żałosne. Słuchajcie, Temu filmowi po prostu żałosnego klimatu. słuchajcie, Zapraszamy was na opuszczony basen. pagórek, wzgórek. Opuszczony basen z żałosnym akcentem. Dobra, słuchajcie, teraz już na poważnie. Chcieliśmy dzisiaj was zabraliśmy właściwie już do opuszczonego kompleksu basenów odkrytych. Zaraz zobaczycie, co to miejsce ma do zaoferowania. Oprócz, jak widzicie z daleka, graffiti. Widzimy tutaj brodzik. Widzimy większy basen ze zjeżdżalnią i nawet z takim fotelem. Potem głębszy basen, mniejszy i najgłębszy basen z tymi takimi stopniami. Wiele razy już to widziałem, ale ciężko mi zapamiętać, co to tak naprawdę jest. I zobaczcie, jaka piękna, ogromna zjeżdżalnia. No powiem wam, no zobaczymy. W każdym razie schodzimy z tej góry, na którą się wspinałem. Schodzimy, to, po czym teraz schodziliśmy i wchodziliśmy. Budynki, które kiedyś były tutaj użytkowymi budynkami należącymi do tego kompleksu. Jakieś restauracje były, nawet są worki z talerzykami, z jakimiś łyżeczkami plastikowymi. Czyli to wszystko, tak, czyli to wszystko zostało tak zmielone po prostu razem. Tu był brodzik, tak. I też podzielone jakby na takie dwie części, bo mamy część, która jest głębsza dla tych, którzy nie potrafią pływać. Dla tych całkiem bobasów, nie żeby się tak chlapać na tym czoło. No to co, skakujemy do tego basenu i idziemy na głęboką wodę w brodziku. Czyli szacując, myślę, że tu jest jakieś 40 cm. Tak to wygląda, 40 cm. Poczaskane piwa, morze piwa. Tam widzimy już jeden z artefaktów, który no jest zadziwiający, ponieważ jest po prostu fotelem w basenie. Wychodzimy z tego brodzika i idziemy w stronę pierwszego basenu, który jest no bardzo fajny, ponieważ jest cały niebieski i ta farba jeszcze nie zeszła. Taki kolor niebieski na pewno dodawał tej wodzie takiego klimatu, jakby ona była błękitna, to na pewno. Tam mamy napisane coś. Prypiat jest napisane, czyli Prypeć. Prypeć. Myślę, że chodzi o to... O, jakie echo tutaj było. Myślę, że chodzi o to, porównuje się jakby ten basen do elementów, które występują w Prypeci, czyli mieście w Czarnobylu. Mieście obok elektrowni atomowej. Przechodzimy dalej, żeby inne rzeczy wam tutaj pokazać. Tam mamy napis Fuck the Clown, ale nie przyszliśmy tu czytać, po prostu halo? Halo? Słyszycie to? Jaka akustyka? Halo? Haha? Biegam po wsi? Ale już nie biegam, bo mi się nie chce. Dobra, idziemy teraz dalej. Zobaczcie, tutaj mamy fotel i takie różne do zjazdu. Ja myślę, że ten basen został później, albo nawet teraz, wykorzystywany jest przez
skate'ów do tego, żeby jeździć sobie na tej tafli. Więc spróbujemy sobie tutaj wejść przejściem, środkiem tego basenu, podejść do tego fotela, który wygląda o tak. Zobaczcie, basen w fotelu. Jakby ktoś mi powiedział kiedyś, że zobaczę fotel w basenie, wiecie co? Nie, to uwierzyłbym, ponieważ na urbexie różne rzeczy się już widziało i naprawdę różnie skrajne rzeczy. Tutaj znowu Pripyat napisane, czyli Prypeć, tak jak tam Ola nad napisem Pripyat przygotowuje się do wykonania zdjęcia. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Nie wiem, tu też było do skakania stopnie, tylko dlaczego wydaje mi się, że to jest za płytkie jak na skakanie, bo jesteśmy teraz w najgłębszym miejscu tego miejsca, tego basenu i tak czuję, że to chyba za płytko było. Nie wiem, czy za płytko. Ocencie sami. W każdym razie tutaj mamy taką stworzoną, mam wrażenie, do zjeżdżania. Tutaj można by było na deskorolce albo na łyżworolkach wjeżdżać po prostu i zjeżdżać. O właśnie, tutaj mamy skate, spot 37. Tamta deska też jest przygotowana, żeby tu wjechać i jeździć sobie. Tu mamy, co my tu mamy? No oczywiście mamy tutaj taki wikingowski albo wikiński, nie wiem jak to się odmawia, ale symbol. Bardzo fajnie to napisane jest. Tu mamy Schoon Crew i idziemy dalej do kolejnej części tego opuszczonego kompleksu basenowego. Przejdźmy może tędy. Tutaj z tego co widać, najprawdopodobniej w tym miejscu, gdzie jest namalowane przyrodzenie męskie, był basen. Tu być może, chociaż nie ma tutaj żadnych wlotów, więc nie wiem co dokładnie to mogło być. Tu kable prądowe. No nie wiem, ale mogło tak być, że tu był po prostu prysznic, a nie basen. Tu mamy głębszą część basenową, która ma niesamowite podłoże, bo ma to podłoże takie, żeby się nie pośliznąć. Tu mamy takie rowki, które ta woda wylatywała i czyściła się. No i mamy ogromną zjeżdżalnię, która prowadziła do tego głębszego basenu. No, wygląda to całkiem solidnie. To nie są baseny jakoś zrobione w sposób prymitywny. Tak jak tamte baseny były zrobione w sposób no taki zwykły, ale lata 80., to te baseny są naprawdę zrobione w niesamowity sposób i widać tutaj pieniądz wydany na to. Zobaczcie tutaj. To wszystko jest bardzo drogie. Zjeżdżalnia i tu mamy wszystkie te baseny. Z daleka to tak nie wyglądało. Mam nadzieję, że będziemy mogli zejść na dół w jakiś ciekawy sposób i nagrać to z bliska. W każdym razie mocno zdewastowane graficiarzami, chociaż nie wiem, czy takie miano powinni nosić te osoby, które namalowały te różne bohomazy. Tu jakby zejście do tego basenu, tam to lepiej wygląda z tamtej strony. Zobaczcie, tu mamy tą zjeżdżalnię, no i tam Ola się wynurzyła. Dobra, zobaczymy jak tu można, to są takie plastikowe
te rzeczy, elementy. Tu mamy stopnie. Te stopnie, jak widzicie, one są metalowe, aluminiowe. Widzicie? Więc no na wypasie. Jest to coś zrobione tak naprawdę, no nie wiem jak to powiedzieć, ale jest to nowoczesny basen. Nowoczesny basen działający jeszcze w 2014 roku, zapełniony wodą, z pełną infrastrukturą. Dlaczego się tak to wydarzyło? Jest to niesamowite. Jest on w wspaniałej okolicy górskiej. Tu mamy wszędzie góry. No smutne to troszeczkę jest, że tak to wygląda. Nawet bardzo. Wiecie co? No zróbmy to w ten sposób, że ja kamerkę ustawię sobie ją tutaj i zejdę do tego basenu. O, tak to właśnie wygląda. Tam gdzieś w oddali widać samochody właściwie, które jadą obok. Jesteśmy naprawdę bardzo mocno widoczni, więc na koniec postaram się wejść tam do góry, ale z takim mega rozsądkiem, ze względu na to, że widzę, że niektóre szczeble to są po prostu szczeble to są elementy drewniane, czyli cała ta zjeżdżalnia jest metalowa, ale tutaj nie wiem dlaczego, ale zrobili elementy drewniane, które na 100% są przegnite. Spróbuję tam wejść na tyle, ile jest to możliwe. Może się uda, może nie. Stopnie są drewniane. Przejdziemy sobie tutaj. Głupi pomysł był z tego, więc będę starał się tutaj tylko w ten sposób przechodzić, żeby to się nie zarwało, żebym nie wpadł nigdzie, bo jak widzicie, tak to wygląda. I tutaj już jest naprawdę ryzykownie. Tutaj już bym nie stawał, bo to jest naprawdę zniszczone. Tam jak widzicie jest dziura i im wyżej wchodzimy, tym tak naprawdę te deski są przegnite. Więc wybaczcie, nie podejmę się tego działania, ponieważ chciałbym jeszcze tutaj troszkę poprzebywać i żeby te wczasy były miłe. Dobra, więc zejdziemy sobie, bo jest to dosyć ryzykowne, naprawdę. Nie wymyślam, jest to naprawdę ryzykowne. Pognite. Zastanawiam się dlaczego w ogóle ktoś zrobił to drewniane. Przecież mogłoby to być metalowe, albo takie jak reszta tych basenów, z tym takim chropowatym podłożem. No niestety tak to wszystko wygląda. Podejdziemy sobie do Oli. Olu, nie chciałbym Ci przeszkadzać. No i co o tym sądzisz? Wiesz co, szkoda, bo powiem Ci, że to musiało się fajnie nagrzebać. Już tak tam wchodziłem, to pierwszy moment był taki, że to było po prostu gorące. Jak troszkę to podotykałem, to już nie było tak źle. Może ta woda by to chłodziła jakoś, w jakiś sposób. No na pewno by chłodziła, ale też by się grzała. No ale jak właśnie. wyszedłeś, to przez cały czas teraz szczela. Tak, nie wiem dlaczego. Bo było nagrzane, wiesz, i się odkształciło. Aha, czyli myślisz, że jakby była tam woda, to
Całkiem możliwe, żeby nie reagowało to w ten sposób. No, ale też musi być zimą fajne lodowisko. No, myślę, że tak. No. Ech. Nie wchodziłeś, widzę. Wiesz co, nie wchodziłem, ponieważ jest to bardzo ryzykowne. Niestety konstruktor tej zjeżdżalni nie zadbał o to, żeby te elementy były metalowe. I wszystko, i to jest drewniane, przegnite tak, że nawet jak tam wchodziłem na tą pierwszą podstawę, to tam już się wszystko pode mną uginało. A góra jest tragiczna po prostu. Więc musicie nasycić wzrok z dołu, patrząc na to wszystko. Teraz zapraszam Was do oglądania zdjęć. Podejdziemy sobie tak bliżej, żeby Wam pokazać to jeszcze od dołu. Troszkę to wygląda jak jakiś rollercoaster. Patrzcie, jak fajnie to powiedziałem, rollercoaster. A ja powiedziałem rollercoaster. A to jest roller. No. Nie każdy urodził się w Stanach. Oh yeah. Zobaczcie, weed. Słuchajcie, jest tak gorąco, że przegrzała mi się kamera, więc będziemy musieli w tym momencie zakończyć eksplorację. Resztkami sił kamery i naszymi, bo tu jest bardzo ciepło, jest chyba z 37 stopni, jak Tu patrzyłem. będzie z 49. No to ja tak czuję. Bo to jest zupełna patelnia, tak. Kończymy tę eksplorację. Bardzo dziękujemy, że z nami dzisiaj byliście w tym żarze, w tym piekle przyrody. Nawet nie popływaliśmy. No nie, było po prostu za ciepła woda. Trzymajcie się, do następnego. Idziesz pływać? To jest dla nieumiejących pływać. No to chlub. No to zapraszam. Ja nie, ja umiem. Ale ja nie umiem. No to idź. Za głęboko.